Dzisiaj pokażę Wam coś dziwnego, czyli Volvo 343 GL z 1982 roku. A dlaczego to jest dziwne? Bo jest to Volvo, które nie jest Volvo. I to jest Volvo, które jest szwedzkie, ale nie jest szwedzkie. Volvo serii 340 zadebiutowało w 1975 roku i produkowali je do 1981. I nie powiem, że w całkiem niezmienionej formie, no bo po drodze był jakiś tam lifting, jakiś tam coś. W każdym razie jest to Volvo i ten samochód twierdzi, że jest Volvem, ale możecie zauważyć naklejkę. Naklejka jest tutaj. DAF Hobby. I dlaczego DAF Hobby? Ponieważ Volvo 340 bazuje bezpośrednio na Volvo 66, a Volvo 66 to jest przebrandowany DAF 66. Więc jest to holenderskie Volvo. To jest dosyć dziwne, chociaż nie do końca holenderskie, bo było produkowane zarówno w Göteborgu w Szwecji, jak i w Born w Holandii. Ale jest to w zasadzie DAF. Jeśli już Wam się robi troszeczkę za bardzo multikulti, to spokojnie jest śmieszniej, ponieważ Volvo 340 wychodziło z silnikami 1.4, 2.0 i 1.6 diesel. Z czego 1.4, 1.7 i diesel 1.6 pochodziły z Renault. I chociażby ten silnik 1.4, który jest tutaj, B14, znajdziemy w Renault 5 czy Renault 19. I ogólnie Renault 19, którą testowałem, ma ten sam blok silnika co to Volvo. Tylko że Renault 19 ma silnik w poprzek, tu jest wzdłużnie. A dlaczego tu jest wzdłużnie, to za chwilę. Żeby było bardziej spójnie, to była tutaj też ta dwulitrówka i to była dwulitrówka pochodząca z Volvo 240. Także to był faktycznie szwedzki silnik w nie do końca szwedzkim samochodzie. Ogólnie Volvo 340 było oferowane z 4-biegowym manualem w kompletnej biedzie, z 5-biegowym manualem i z automatem. Ale ten automat jest dziwny po raz kolejny, bo to w ogóle jest to dziwne Volvo, ponieważ ten automat to jest CVT, Variomatic, jest w układzie Transaxle, jest napęd na tył, ale to nie jest jedyna ciekawostka. Volvo 340 to jest projekt Johna de Vries, czy jakoś tak? John de Vries. W każdym razie nie jest to jedyny projektant, który maczał palce w tej konstrukcji, ponieważ w 1979 roku Bertone zaprezentowało prototyp wersji coupé zaprojektowany przez Marcella Gandiniego. A ta sztuka ma nowszy front, już z późniejszych egzemplarzy, i starszy tył, ale jednak takie połączenie nie sprawia wrażenia jakiegoś wyglądania jak typowy Szczepan z garażu, tylko faktycznie przód z tyłem współgrają, chociaż cały samochód cały czas wygląda dosyć dziwnie. Ale jeśli chodzi o ogólnie budę, to nie jest to koniec ciekawostek. Ponieważ producenci z reguły prezentują samochód w jakichś tam kilku wariantach. Nawet jeśli tych wariantów nie jest dużo i te warianty dochodzą na przestrzeni lat, to z reguły można wybrać chociaż ilość drzwi od początku. I tu tak nie było. Żadne zaskoczenie, ponieważ od 75 roku, od premiery, to Volvo wychodziło w takiej formie, jak jest tutaj. Czyli po prostu jako trzyzdrzwiowy hatchback z tą troszeczkę ściętą dupą. W 80 roku, czyli po 5 latach produkcji dopiero, weszła wersja 5-drzwiowa, gdzie to była po prostu dodatkowa para drzwi. A rok 85, czyli po kolejnych 5 latach, na ostatnie 6 lat produkcji, weszła wersja sedan. Do tego można doliczyć prototyp z 79 roku Bertone Gandiniego, tylko że to już się nie nazywało Volvo 342 czy coś, tylko nazywało się Volvo Tundra. Także to faktycznie jakby troszeczkę inna bajka. Zresztą to był tylko prototyp. To Volvo zostało też stworzone w całej jednej sztuce jako Volvo 363 CS. I tak, to CS oznacza wersję usportowioną i miała pod maską 2.7 V6, silnik B27F bodajże i skrzynię biegów z Alfy Romeo, z którą był jeden drobny problem, mianowicie nie była kompletnie dostosowana do układu Transaxle. Powstało to w jednej sztuce, nie wypaliło kompletnie, ale jest ładne, jest fajnie pomalowane, rzuca się w oczy, ale no, to nie wyszło. No. Cóż, aczkolwiek to też takiej zawali droga nie jest.
No i pod maską właśnie znajdziemy francuskie 1.4 OHV z gaźnikiem Webera generujące 51 kW, czyli tam 70 chyba 2 konie. Możemy powiedzieć, że ten silnik powinien być dosyć żwawy w tym samochodzie, bo wygląda na taki kompakcik ważący te 800-900 kg. Jednak Szwedzi poprawili konstrukcję DAF-a do tego stopnia, że ma też kontrolowane strefy zgniotu od boku. W drzwiach i w progach są wspawane rury, w sensie nie, że od znaku drogowego, tylko Volvo tak poprawiło. Więc ten samochód waży tonę 100. Mimo to ten silnik spokojnie pozwala osiągać duże prędkości, tylko jako, że to jest skrzynia CVT, to wyje. Ale wcześniej jeździłem tylko CVT hybrydowymi, a ze spalinowym nie. I takim klasycznym starym CVT nie. Z napędem na pasy na tylną oś nie. Nie jeździłem też żadnym samochodem z silnikiem w układzie transaxle, więc to będzie ciekawe. Także to jest moment, w którym mówię, że pora na wnętrze. A że najważniejsze jest wnętrze, bo przecież tutaj siedzimy cały czas prowadząc pojazd. To proszę bardzo, to jest wnętrze. Czekajcie, bo pokażę Wam jeszcze kluczyk. Z takim napisem Volvo. Całkiem klasyczny. Może przekręcę kierownicę, co by było coś więcej widać. No i pod tym względem tutaj jest bardzo, bardzo prosto, bardzo szwedzko. Jest temperatura, jest poziom paliwa, zegarek analogowy i prędkościomierz. Zestaw kontrolek, jest kontrolka ssania, tak, cięgno ssania jest tu, tu. Poza tym światło awaryjne, przeciwmgielne, zwykłe. Bardzo, ale to bardzo ładny panel nawiewu. Zobaczcie, tu jest niebieskie na zimno, tu jest czerwone na ciepło. Wspaniałe. Floor, na podłogę defrost, w sensie, że na szybę i off. No i w ogóle te cięgna po tych latach chodzą tak wspaniale, w sumie nawet nie cięgną, tylko pokrętła. Poza tym tu znajdziemy, teraz czy to wyciągnę? Wyciągnę. Nigdy nieużywaną zapalniczkę, ale jak ona jest w ogóle fajnie tak misternie przykitrana tutaj teraz. Tak? To wlazło? Wlazło. No, prędkość wiatraka tutaj. Tu jest popielniczka, w popielniczce obecnie jest jakiś tam złom. Poza tym to tutaj jest miejsce na radio, radia chwilowo nie ma. Półeczka na szpargały. No i tutaj drążek automatu. PRND, klasyka, zupełna klasyka. Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Grzanie szyby i to jest fajne. To jest fajne, ponieważ do końca nikt nie wie, jak to działa, ale jest to asystent wjazdu na wzniesienie i zjazdu z wzniesienia. I nie wiadomo teraz, czy to zwiększa obroty, czy zmniejsza obroty. W każdym razie działa jakoś, wpływa na skrzynię i pomaga właśnie wjechać albo zjechać. A tutaj ten przycisk, on służy po prostu przyciemnieniu podświetlenia zegarów. No i tak, tutaj manetka wycieraczek jest oryginalna, natomiast od kierunkowskazów nie jest oryginalna, bo ciężko dorwać oryginalną. No ale działa. No, to jest na razie najważniejsze. No i kierownica kształtem przypomina każdą kierownicę z Volvo, chociaż jest troszeczkę inna. I co ma fajne, to tutaj, nie wiem zaraz, czy to będzie widać. Tu ma takie te wyżłobienia pod palce. To jest spoko. Poza tym feature'ów tu za dużo nie ma. Jest sobie schoweczek. Całkiem rozsądny. W sensie nie należą do największych schowków. Poza tym tu jest bardzo prosto, bardzo ładnie. Pod względem takiej użyteczności. Niekoniecznie jest to jakiś bardzo rozwinięty design. Jest prosto, no ale po Volvo się spodziewamy tego, że będzie wszystko bardzo proste. No i tutaj widać ładnie, że wszystko można obsługiwać w grubych rękawiczkach. Tak? Wszystko? Jak to trzeba byłoby używać w rękawiczkach, to ja już bym wolał chyba siedzieć po ciemku. No i daszek przeciwsłoneczny robi. Ale tylko ten, drugi chodzi ładnie. Z rzeczy takich faktycznie stylistycznych, to tutaj ten boczek wyłożony takim, zakładam, że skajem.
z tą listewką chromowaną, z czarną obwódką, to jest naprawdę ładne. Do tego tu jest podłokietnik, taki wyżłobiony, rączka, żeby zamknąć drzwi, normalna korbka, o. Pamiątka po fletnerkach i klamka. I ja uwielbiam klamki w Volvo. To jest coś wspaniałego. I w ogóle jak te drzwi się zamykają, to też jest coś wspaniałego. No a tutaj kieszonka, że tak powiem, świeży nabytek jest. Kieszonki są w obu drzwiach. Fajne takie, one są dosyć twarde, siedzą pewnie. Coś tu się da wrzucić, chociaż no, butelki z wodą raczej nie, butelka z wodą to raczej tutaj koło ręcznego, a tunel też jest wyłożony taką miłą tkaniną. I w ogóle fotel i kierowcy i pasażera jest tak wygodny, jest taki przyjemny, tak się fajnie na nim siedzi, on tak trzyma trochę po bokach, jest dobrze. Żeby siąść do tyłu, odchylamy fotel. O, nie jest złamany, tu nic się nie zepsuło, on tak ma. Dzięki czemu łatwiej jest wsiąść. Dobra, nie domknąłem do końca drzwi, ale to trudno. Na razie nie róbmy z tego zagadnienia. No. I on się tak łamie, żeby łatwiej było wsiadać i wysiadać. I tu już się miejsce na nogi kończy. W sensie, no, kończy się. No, mogę wbić kolana w fotel, ale kierowca wtedy nie byłby zbyt zadowolony. Za to nad głową też za bardzo miejsca nie mam. Także raczej jest to samochód do jeżdżenia z przodu, bo z przodu jest faktycznie fajnie przestronnie. A tak poza tym to jest tu oczywiście popielniczka. Faktycznie jest ładna, nigdy nie używana. Z drugiej strony również jest. Tutaj o, takie odklejanie się. To jest przypadłość 300. No zobaczcie, z drugiej strony też się odkleja, ale jednak zauważalnie mniej. No i są fletnerki, czy po prostu okno uchylne. O. Na klasycznym mechanizmie, który istnieje chyba nawet do dnia dzisiejszego. Poza tym jest również podłokietnik. Jest on mięciutki, taki fajny podłokieć, aczkolwiek tu już jest plastik. Także jest fajnie, jest stylowo. W ogóle wzór tej tapicerki jest taki fajny, taki troszeczkę dziadkowy. Ona też jest taka mięciutka, bardzo przyjemna. Jestem naprawdę pod wrażeniem siedzeń tutaj. Może z tyłu jest mało miejsca, ale też jest wygodnie. Także jest naprawdę fajnie. I takie, o, ładne sprzączki do pasów. Volvo i Press. O, ciekawe co się stanie, jak wcisnę ten przycisk. Na półce bagażnika jest apteczka z dużego Fiata, opakowanie po puzzlach, modelik Volvo, no i instrukcje i prospekty. A właśnie, skoro półka bagażnika, to przejdźmy i do bagażnika. I można by pomyśleć, że mały samochód, to ten bagażnik nie będzie jakiś wybitny. No i trochę racji w tym jest, bo to jest tylko 380 litrów. Ale zobaczcie, on jest dosyć głęboki, tutaj dużo miejsca wejdzie, jest prosty, jest ustawny, ale z fajnej rzeczy to spójrzcie na to. To jest farelka normalna do Volvo, do 343. Można było sobie wziąć taką farelkę, żeby ona ogrzewała samochód. Normalnie z rączką. 3 warianty mocy. Porządna. O. I normalnie występowała w prospekcie razem z instalacją. Tutaj co prawda tej instalacji do niej nie ma, ale występowała razem z instalacją i można było sobie też ustawić, jak długo ma grzać. I wtedy wsiadało do ciepłego samochodu. Coś cudownego. I to w ogóle podobno się kręci. Ja się tym zajarałem przepotężnie. No. Całkiem śmieszne jest to, że ja to Volvo spotkałem pierwszy raz kilka lat temu. Po prostu wysiadłem z pociągu, mnie zaciekawiło i porobiłem zdjęcia. Ale teraz pora na jazdę, ponieważ, co ciekawe, to ten samochód to nie jest klasyczek, który stoi w garażu, tylko to jest jedyny samochód właściciela i to jest jego daily. Także pięknie chodzi, bez problemu. Jedziemy w drogę. Ale to jest głupie wrażenie. Dziwne wrażenie. Kierownica nie jest współliniowo. Jedzie bardzo pewnie. Tylko właśnie śmiesznie się wyczuwa ten gaz. Ale to czekaj, jakbym teraz zatrzymał, bym sobie nawet jak nie dopniesz.
Ej no idzie, to idzie. 72 konie? 71. 71 koni, to na 100. To się chce odpychać. Opa. Też taka ciekawostka, że ten samochód może jechać z taką samą prędkością Do przodu i do tyłu, tak, to wiem. To jest w ogóle fenomen. Tak, to właśnie zawody. 150 do tyłu, tak, dafy 66 na wstecznym. Tak, No, piękna rzecz. seria wyścigowa, którą bym oglądał. To kwestia taka, że sam jechałem 50 do tyłu i już miałem łzy w oczach. Sobie krajobrazowo pojedziesz. Jak ten silnik się wkręca na obroty, ja mam wrażenie, że no zaraz skrzynia zmieni bieg. Nie. Tymczasem skrzynia. Czasem. Bez biegów. Albo jeden bieg, zależy jak na to spojrzeć. No. Albo mnogość biegów właśnie. Tak. Ale jak wymiary tego samochodu w takiej jeździe są łatwe do wyczucia. Kopnij mu jeszcze bardziej. Odpuść i zobaczcie teraz o. Więc jak chcesz przyspieszyć, to będzie. No. Śmieszne to jest tak śmieszne rozwiązanie. W sensie nie jedzie mi się tym źle. Fu. Nie no, w sensie zawsze uważałem, że CVT to jest wymysł szatana Jest. i że to nie powinno powstać. Ale może błędem było to, że pierwszy CVT, z którym miałem styczność, to było toyotowskie ECVT w hybrydach. Tak, bo a tym to się jest jedzie klasyczne. lepiej. To jest klasyczne CVT, prawdziwe CVT. Tak, to jest Grad z CVT i jest to w sumie jedyne CVT, gdzie nie narzekam na to, że ten silnik wyje, bo tutaj właśnie w odróżnieniu od toyotowskich hybryd, to tutaj jest łatwiej wyczuć dobór obrotów, no bo tutaj ciągnie sam silnik, a tam jeszcze prąd Jak dobrze przeszkadza. kojarzę, on chyba z dołu ciągnie, nie? Tak. W Toyotach ten silnik elektryczny tam coś tam majta i tam mi przynajmniej jest trudniej w tych Toyotach wyczuć dobór obrotów. Tak tutaj słychać silnik, sobie OHV-ka grzecznie pracuje pod maską. I nawet nie mam odruchu wciskania sprzęgła przy hamowaniu, co jest w ogóle dziwne, bo ja w automacie zawsze moja lewa noga wędruje w powietrze. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się. Pulsacyjne takie. Tak. Nic nie dziwisz się, że jeżdżę tym na co dzień. Tak, to jest w ogóle to, że jeździsz tak dziwnym samochodem na co dzień, to jest jakieś. Jest. Ale no, nie czuć w nim prędkości kompletnie. Gdzie... W sensie w którą stronę? Że nie czuć, że się nie odpycha? Nie, że... Jak jedziesz tą 60? Chyba, że ci źle pokazuje. Nie, no tu jest zawsze gdzie dycha, wiesz, do przodu, nie? No to... W sensie na odwrót, do tyłu dycha. Czyli co, czy jak pokazuje 80, to jedziemy 90? Nie, no, jak jedziesz 80, to 70. No. Tak standardowo. Tak, no to wszystko w normie. No to ja bym w życiu nie powiedział, że teraz jedziemy 70, tylko że jakieś 40. Tym bardziej, że nie wiem, jakoś może miałem w głowie zakodowane, że to jest mały samochód, to jest kompaktowy, nie? No. I że ta prędkość będzie jakoś bardzo wyczuwalna, ale jednak te swoje waży, te wzmocnienia dodały tej wagi. Może Prowadzi też, się to pewnie. tak, prowadzi się pewnie, to też kwestia dobrego podziału masy, bo silnik z przodu, skrzynia z tyłu to Porsche-like. Porsche-like. Mamo, możemy Porsche 924 w domu? Mamy Porsche 924 w domu, Porsche 924 w Szwedzka domu. mama w domu. Ojej. Nie, to tym się naprawdę fajnie jedzie. Chociaż miałbym najgorszy humor na świecie, wsiadam, jest zupełnie inaczej. Ale w ogóle to jest fenomen, w sensie fascynuje mnie ten samochód, bo łączy rzeczy konserwatywne, czy nawet trochę zacofane, jak resory piórowe z tyłu, silnik OHV, napęd na tył, no bo jednak napęd na tył jest Pojedziemy po prostu. jednak jest z archaicznym rozwiązaniem, Jest. ale do tego nie dość, że CVT, to jeszcze napęd przekazywany przez pasy. Jest to jak. To jest
samochód pełen sprzeczności. Jest to wspaniały. On jest bezsensowny, ja uwielbiam bezsensowne samochody. Dużo pali, za to nie jedzie, za to Tak. drze mordę. Tak. W sensie, ja lubię rozwiązania, które są bezsensowne, chociaż myślę, że jak miał jechać trasę z 1.4 AHV wyjącym przede mną, to... Nie byłoby to męczące, myślę. Ja jechałem. Chociaż w sumie biorąc pod uwagę, że jest tutaj dosyć... No w sumie jest dosyć cicho, bo inne silniki potrafią wyjść bardziej. Rozmawiać się da na spokojnie, muzyka jeszcze, wiesz, radio się założy, będzie zupełnie super. Kółeczko, kółeczko, Się kółeczko. podoba. Nie, bo tak patrz. To jest taka dorastająca 200. A ja bym teraz zrobił tak? To co? No. Nie, byłem ciekaw, jak szybko wyprostuję. Raz. Układ jest bardzo precyzyjny. Tak, właśnie jest fajny, precyzyjny. No tylko, że się właśnie buja. Może kwestia zrobienia zawieszenia już w nim. Tak, no ale... No dobra, w taki sposób faktycznie pływa. Ale to jest w ogóle fascynujące, że tak pływający samochód się prowadzi pewnie. Chociaż tam jakąś zwłokę ma i to bujnięcie, Ale nie jest łatwo go wywrócić. ale nie jest to gibon po gibonie jak w W124 na przykład. Dlaczego zawsze będę wszystkie miękkie samochody porównywać do W124? Nie wiem, ale będę. Jest miękko, jest komfortowo, w ogóle fotele mają fajne wyprofilowanie. Trzymanie boczne jest, chociaż mam wrażenie, że jestem do niego trochę za szeroki, ale nie wiem. Może po kwestia prostu, kurtki. Może po prostu ten fotel się już uleżał pode mnie. To jest prawdopodobne. Dobra, za nami długo pusto. Nawet jakbyś mu mocniej depnął, to on by się zatrzymał w miejscu. No to patrzymy. Mów kiedy. Teraz! O chłopie! Dobrze, nie? Zajebiste hamulce. Jestem pod wrażeniem tych hamulców, naprawdę. Na początku ta skrzynia i w ogóle charakterystyka, zachowanie po naciśnięciu gazu jest dziwna. W sensie to jest pierwsze określenie, które mi przychodzi do głowy, że jest to po prostu dziwne i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale już po paru kilometrach, jak się jedzie, to już faktycznie można sobie pulsować spokojnie tym gazem i czuć, jak ten samochód reaguje. Hamuje świetnie, przyspiesza, powiem nawet lepiej niż się spodziewałem na tą masę i tą moc. Nie czuć w nim kompletnie prędkości. Jest wygodny, więc w sumie jeśli ktoś chciałby pojeździć, czy nawet na co dzień takim Volvo i jest w stanie zaakceptować tego, że są dziwne rozwiązania, więc może być śmiesznie, i zaakceptować to, że silnik wyje, bo jest na wysokich obrotach cały czas, to jest to naprawdę fajny samochód. Fajny, wygodny, zwarty, trochę pontonowy, miękki, ale nie buja się jak gibon po gibonie, tylko w taki sposób zapewniający pewność prowadzenia, bo ten układ kierowniczy też ma takiego lenia troszkę, ale reaguje. I co jest spoko, to to, że układ kierowniczy daje bezpośrednie i wyraźne informacje o tym, co się dzieje z przednimi kołami, i nie ma żadnego problemu z zastanowieniem się, czy samochód skręci, czy nie skręci, czy już reaguje, czy jeszcze nie reaguje. Plus dosyć wąski mi się wydaje rozstaw kół i kompaktowe wymiary nadwozia, które są przynajmniej do przodu łatwe do wyczucia, sprawiają, że faktycznie nie ma problemu, żeby gdzieś wycyrklować, żeby się przepchnąć między drzewem a autobusem, czy po prostu przejechać gdzieś obok czegoś. Także fajny samochód, łatwy do wyczucia z przodu, jeśli chodzi o wymiary. Skrzynia moim zdaniem też jest całkiem łatwa do wyczucia. Hamulce genialne i w sumie nic tylko jeździć, a i jest to samochód, który jest dosyć dziwny, więc wzbudza zainteresowanie. Jest to już samochód w dosyć słusznym wieku, więc można na wszystkie imprezy dla klasyków wjeżdżać, nawet w tych z selekcją wieku. A to, że produkowali je przez 15-16 lat,
no to jednak wpływa na to, że części jest dosyć sporo i to nie tylko jakichś tam świeżutkich, typu świeżutkie, pachnące nowością pasy Continentala, tylko też jakieś leżaki magazynowe, także to jest kolejna zaleta tego samochodu i jestem naprawdę zaskoczony tym, że coś takiego dziwnego może być w miarę rozsądnym samochodem. I to jest fajne. To jest naprawdę fajne i grzeje. I to jest Volvo, więc grzeje. To warto wspomnieć. To ogrzewanie jest potężne. Potrafi lecieć ogień z nawiewu i to nie tak jak u mnie w Skodzie, że dlatego, żeby się silnik nie przegrzewał. Także ja sobie bujam się dalej po wybojach, a my się widzimy w kolejnym teście i cześć!